Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, o najczęstszych błędach w wychowaniu psa i o tym, jak ich unikać. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym opiekunem, czy masz już doświadczenie, czasami popełniamy drobne błędy, które mogą wpłynąć na relacje z naszym psem. W tym odcinku przyjrzymy się najczęstszym z nich i podpowiemy, jak je skutecznie rozwiązać. Zaczynamy. Na początku przyjrzymy się kwestii braku konsekwencji w szkoleniu psa. To jeden z najczęstszych błędów, który potrafi wywołać wiele problemów behawioralnych. Pies, aby czuć się bezpiecznie i pewnie w otoczeniu, potrzebuje jasnych, stałych zasad. Kiedy opiekunowie są niekonsekwentni, pies nie jest w stanie zrozumieć, czego od niego oczekujemy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jednego dnia pozwalamy naszemu psu wskakiwać na kanapę, a następnego karcimy go za to samo zachowanie. W efekcie pies staje się zdezorientowany, a to z kolei rodzi frustrację i niepokój. W skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do stresu, co odbija się na jego zdrowiu psychicznym. Pies nie rozumie wtedy, co jest dozwolone, a co nie, co może objawiać się różnymi problematycznymi zachowaniami, jak niszczenie rzeczy, nadmierne szczekanie czy ignorowanie poleceń. Jak więc unikać takiego błędu? Przede wszystkim należy wprowadzić stałe reguły i konsekwentnie je przestrzegać. Każdy domownik powinien stosować te same komendy i reakcje na zachowanie psa, aby uniknąć zamieszania. Pies szybko uczy się przez powtarzalność, więc jasne zasady pomogą mu zrozumieć, czego od niego oczekujemy. Dobrym przykładem może być zachowanie przy stole. Jeśli chcemy, aby pies nie żebrał podczas posiłków, wszyscy domownicy muszą go ignorować, gdy to robi. W przeciwnym razie nawet jeden wyjątek może przekonać psa, że warto próbować. Kluczem jest spójność. Pies, który wie, na czym stoi, będzie spokojniejszy i bardziej posłuszny. Kolejnym istotnym aspektem wychowania psa jest socjalizacja, czyli proces wprowadzania pupila w różne środowiska, sytuacje, a także kontakt z innymi zwierzętami i ludźmi. Socjalizacja to nie tylko nauka bycia w towarzystwie, ale także sposób na rozwijanie umiejętności radzenia sobie w nowych, nieznanych sytuacjach. Brak odpowiedniej socjalizacji w młodym wieku może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak lęki, agresja czy brak umiejętności interakcji z innymi psami i ludźmi. Pies, który nie ma doświadczeń związanych z różnorodnymi bodźcami, staje się bardziej lękliwy, a niektóre sytuacje mogą wywoływać u niego niepotrzebny stres. Przykładem mogą być psy, które nigdy nie miały okazji spotkać się z innymi zwierzętami, mogą one reagować agresją lub wycofaniem, nie wiedząc, jak się zachować. Aby temu zapobiec, socjalizacja powinna być wprowadzana wcześnie, już od szczenięcych lat. Warto stopniowo zapoznawać psa z nowymi miejscami, ludźmi i innymi zwierzętami, aby nauczył się reagować spokojnie i pewnie na różnorodne bodźce. To nie musi być skomplikowane. Regularne spacery w różnych miejscach, wizyty w parkach, spotkania z innymi psami czy przyjazne kontakty z ludźmi pomogą psu zbudować pozytywne skojarzenia i nauczyć się, że świat wokół niego nie jest czymś, czego należy się bać. Warto pamiętać, że socjalizacja powinna przebiegać w pozytywnej atmosferze, aby pies kojarzył nowe doświadczenia z czymś przyjemnym. Innym, niezwykle istotnym aspektem wychowania psa, który niestety często prowadzi do problemów, jest nadmierne używanie kar. Stosowanie kar jest jednym z najczęstszych błędów, które opiekunowie popełniają w nadziei na szybkie rozwiązanie problemów behawioralnych. Jednak skutki karania mogą być dużo bardziej negatywne, niż się początkowo wydaje. Psy, które są regularnie karcone, mogą szybko stracić zaufanie do swojego opiekuna, a zamiast uczyć się właściwych zachowań, zaczynają odczuwać lęk. Często nie rozumieją, za co są karane, co prowadzi do dezorientacji i wywołuje strach. Kiedy pies jest karany za swoje zachowanie, nie uczy się, co powinien robić zamiast tego. Zamiast przyswajać zasady, pies zaczyna jedynie unikać sytuacji, które mogłyby prowadzić do kary. Na przykład, jeśli pies zostanie skarcony za załatwienie się w domu, może zacząć unikać swojego opiekuna po każdej takiej sytuacji, nie rozumiejąc, że problemem jest miejsce, w którym to zrobił, a nie sam akt.
Taki pies będzie żył w ciągłym napięciu, ponieważ nie wie, jakie zachowanie jest oczekiwane, a opiekun kojarzy mu się z osobą, która wywołuje negatywne emocje. Skutkiem tego może być nie tylko lęk przed karaniem, ale także ogólny brak zaufania do opiekuna, co znacznie utrudnia codzienną współpracę. W wielu przypadkach nadmierne stosowanie kar może prowadzić do pogorszenia zachowań psa. Zamiast korygować swoje postępowanie, pies może reagować ucieczką lub wręcz agresją, próbując bronić się przed tym, co postrzega jako zagrożenie. Co więcej, psy żyjące w ciągłym stresie spowodowanym obawą przed karą mają znacznie obniżoną jakość życia. Strach i brak poczucia bezpieczeństwa są dla nich codziennym źródłem cierpienia, co przekłada się na ich zachowanie i zdrowie psychiczne. Jak zatem unikać nadmiernego karania i stosować skuteczne metody wychowawcze, które nie niszczą więzi z psem? Kluczowym rozwiązaniem jest stosowanie pozytywnego wzmocnienia. W odróżnieniu od kar, pozytywne wzmocnienie opiera się na nagradzaniu psa za pożądane zachowania, co sprawia, że pies chętniej powtarza to, czego od niego oczekujemy. Psy uczą się bardzo szybko, kiedy za każde dobre zachowanie otrzymują coś przyjemnego. To może być smakołyk, pochwała, a nawet chwila zabawy z ulubioną zabawką. Dzięki temu pies skupia się na tym, co sprawia, że jest nagradzany, a nie na tym, czego musi unikać. Pozytywne wzmocnienie ma również tę zaletę, że buduje zaufanie między psem a opiekunem. Pies uczy się, że jego opiekun jest źródłem pozytywnych doświadczeń, co sprawia, że relacja opiera się na miłości, a nie na strachu. Takie podejście buduje więź opartą na wzajemnym zrozumieniu i współpracy. Zamiast karcić psa za błędy, warto go nauczyć, co powinien robić zamiast nich. Na przykład, jeśli pies skacze na ludzi, zamiast go karcić, należy nauczyć go komendy siad i nagradzać za jej poprawne wykonanie. Stosowanie metody pozytywnego wzmocnienia nie oznacza, że powinniśmy ignorować niepożądane zachowania. Ważne jest, aby na nie reagować, ale zamiast stosować kary, powinniśmy skierować uwagę psa na właściwe zachowanie i je nagrodzić. Przykładem może być sytuacja, w której pies żuje przedmioty w domu. Zamiast go karcić za to, że coś zniszczył, należy podać mu gryzak lub zabawkę. A kiedy zacznie się nią bawić, należy go pochwalić i nagrodzić. Podsumowując, nadmierne używanie kar może przynieść więcej szkody niż pożytku. Zamiast budować relację opartą na strachu i niepewności, warto skupić się na metodach pozytywnego wzmocnienia, które nie tylko kształtują pożądane zachowania, ale także wzmacniają więź z psem. Dzięki temu wychowanie staje się procesem pełnym współpracy, zrozumienia i wzajemnego szacunku, a pies uczy się chętniej i z większą radością. Kolejnym ważnym zagadnieniem w wychowaniu psa, o którym często się zapomina, jest brak regularnych ćwiczeń i odpowiedniej dawki aktywności fizycznej. Psy, podobnie jak ludzie, potrzebują ruchu, by zachować zdrowie fizyczne i psychiczne. Niewystarczająca ilość aktywności może prowadzić do szeregu problemów behawioralnych, a także zdrowotnych, które mają negatywny wpływ na jakość życia psa. Jednym z głównych problemów związanych z brakiem regularnych ćwiczeń jest nadpobudliwość. Pies, który nie ma możliwości spożytkowania swojej energii na spacerach, zabawach czy treningach, staje się niespokojny i zaczyna szukać innych sposobów na rozładowanie napięcia. W takich sytuacjach często dochodzi do niszczenia przedmiotów w domu, gryzienia mebli, butów czy innych dostępnych przedmiotów. Pies, który nie ma ujścia dla swojej energii, nie tylko jest bardziej zestresowany, ale może także rozwijać nawyki, które będą trudne do skorygowania w przyszłości. Brak aktywności fizycznej prowadzi również do problemów zdrowotnych, takich jak nadwaga. Psy, które nie mają możliwości regularnego ruchu, gromadzą nadmiar energii w postaci tkanki tłuszczowej, co z czasem prowadzi do nadwagi. To z kolei zwiększa ryzyko wielu poważnych chorób, takich jak problemy z sercem, stawami czy cukrzyca. Nadmierna masa ciała nie tylko obciąża organizm psa, ale również skraca jego życie i obniża jakość codziennego funkcjonowania. Jak zatem uniknąć problemów wynikających z braku aktywności? Przede wszystkim kluczem jest regularność. Każdy pies, niezależnie od rasy czy wieku, potrzebuje codziennych spacerów, które nie tylko pozwolą mu załatwić potrzeby fizjologiczne, ale także zapewnią możliwość rozładowania energii. Spacery są nie tylko formą ćwiczeń fizycznych, ale także okazją do stymulacji umysłowej.
Pies poznaje nowe zapachy, obserwuje otoczenie i uczy się nowych sytuacji, co jest dla niego niezwykle ważne. Warto pamiętać, że aktywność psa powinna być dostosowana do jego rasy i wieku. Psy energiczne, takie jak owczarki czy teriery, potrzebują więcej ruchu niż psy kanapowe, takie jak bulldogi czy mopsy. Młode psy mają większe zapotrzebowanie na intensywne zabawy, podczas gdy starsze psy mogą preferować spokojniejsze, ale regularne spacery. Ważne jest, aby dostosować intensywność i długość aktywności do potrzeb danego psa, aby uniknąć zarówno nadmiernego zmęczenia, jak i frustracji spowodowanej brakiem ruchu. Oprócz spacerów, warto zadbać o dodatkową stymulację umysłową i fizyczną w formie zabaw oraz treningów. Zabawki interaktywne, gry węchowe czy aportowanie to doskonałe sposoby na zaangażowanie psa i rozwijanie jego umiejętności. Psy uwielbiają zadania, które wymagają myślenia, a takie zabawy pomagają im rozładować energię w pozytywny sposób. Regularne treningi, które wprowadzają psa w nowe komendy czy sztuczki, to nie tylko sposób na budowanie relacji z opiekunem, ale także doskonała forma stymulacji umysłowej, która jest równie ważna co fizyczna. W przypadku psów, które spędzają więcej czasu w domu, warto zadbać o zróżnicowane formy aktywności. Maty węchowe, zabawki na smakołyki czy ukrywanie przysmaków w różnych miejscach domu mogą dostarczyć psu dodatkowej rozrywki i zaangażowania. Z kolei dla psów bardziej aktywnych idealnym rozwiązaniem będą regularne zabawy na świeżym powietrzu, bieganie czy nawet pływanie, jeśli pies to lubi. Podsumowując, regularne ćwiczenia i stymulacja umysłowa są kluczowe dla zdrowia i szczęścia psa. Brak odpowiedniej dawki aktywności prowadzi do nadpobudliwości, problemów zdrowotnych, a także problematycznych zachowań w domu. Odpowiednio dostosowane do potrzeb psa spacery, zabawy i treningi pozwalają nie tylko na rozładowanie energii, ale także wzmacniają więź między psem a opiekunem, sprawiając, że życie z psem staje się przyjemniejsze i bardziej harmonijne. Niewłaściwe karmienie psa jest kolejnym częstym błędem, który może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Pies karmiony nieodpowiednią dietą może zmagać się z nadwagą, co zwiększa ryzyko chorób takich jak cukrzyca czy problemy z sercem. Z drugiej strony, brak energii i spadek aktywności mogą być efektem diety ubogiej w niezbędne składniki odżywcze. Niezbilansowane karmienie wpływa na ogólną kondycję psa, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Jak tego unikać? Kluczowe jest dostosowanie diety do wieku, rasy i poziomu aktywności psa. Każdy pies ma inne potrzeby żywieniowe, dlatego warto skonsultować się z weterynarzem, aby dobrać odpowiednią karmę. Unikaj podawania psu resztek ze stołu, które mogą być niezdrowe, a czasem wręcz szkodliwe. Zamiast tego sięgaj po zdrowe przysmaki, które są specjalnie zaprojektowane z myślą o zrównoważonej diecie psa. Brak cierpliwości i zbyt wysokie oczekiwania wobec psa to problem, który może szybko prowadzić do frustracji u opiekuna, a także do stresu u samego psa. Wychowanie psa, zwłaszcza młodego lub nieco trudniejszego w szkoleniu, wymaga czasu i zaangażowania. Często opiekunowie oczekują szybkich rezultatów i są rozczarowani, gdy pies nie opanowuje nowych komend czy zachowań tak szybko, jakby chcieli. To powoduje zniechęcenie, które może wpłynąć na relacje z psem, a także na dalszy proces szkolenia. Dla psa natomiast presja opiekuna staje się źródłem stresu, co dodatkowo utrudnia jego postępy. Zamiast uczyć się w spokojnym tempie, pies może zacząć unikać treningów, kojarząc je z negatywnymi emocjami. Jak można tego uniknąć? Kluczowe jest dostosowanie oczekiwań do indywidualnych możliwości psa. Nie każdy pies uczy się w tym samym tempie. Niektóre czworonogi szybko opanowują nowe komendy, inne potrzebują więcej czasu i cierpliwości. Warto wyznaczać realistyczne cele i doceniać małe postępy. Cierpliwość to jedna z najważniejszych cech dobrego opiekuna. Nie można oczekiwać, że pies natychmiast zrozumie, czego od niego oczekujemy. Regularne, krótkie sesje treningowe, pełne pozytywnej motywacji, przynoszą znacznie lepsze efekty niż intensywne, rzadkie sesje, które mogą prowadzić do frustracji. Ważne jest, by nagradzać psa za każdy, nawet najmniejszy krok w dobrym kierunku, co buduje jego pewność siebie i wzmacnia więź między psem a opiekunem. W ten sposób proces nauki staje się przyjemnością, a nie źródłem stresu.
Nierealizowanie potrzeb psychicznych psa to często pomijany aspekt wychowania, który może prowadzić do poważnych problemów behawioralnych. Psy, niezależnie od rasy, wieku czy wielkości, potrzebują nie tylko fizycznej aktywności, ale również stymulacji umysłowej. Brak odpowiedniego zaangażowania intelektualnego prowadzi do nudy, a nuda u psa zazwyczaj przeradza się w niepożądane zachowania, takie jak nadmierne szczekanie, gryzienie mebli czy niszczenie przedmiotów w domu. Pies pozbawiony wyzwań dla umysłu zaczyna szukać alternatywnych sposobów na rozładowanie energii i zaspokojenie swoich potrzeb, co często jest frustrujące zarówno dla psa, jak i dla jego opiekuna. Jak tego unikać? Kluczem jest regularne dostarczanie psu stymulacji umysłowej. Jednym z najlepszych sposobów na rozwijanie umiejętności intelektualnych psa są zabawki interaktywne, które wymagają myślenia i rozwiązywania problemów. Zabawki na smakołyki, maty węchowe czy puzzle dla psów angażują psa i sprawiają, że musi wykorzystywać swoje zmysły oraz zdolności poznawcze, aby osiągnąć cel. Nauka nowych sztuczek to kolejny doskonały sposób na stymulację umysłową. Psy uwielbiają wyzwania, a każda nowa komenda czy sztuczka to dla nich okazja do rozwoju. Regularne treningi umysłowe pozwalają psu rozwijać zdolności poznawcze, a jednocześnie wzmacniają więź z opiekunem. Zagadki umysłowe, takie jak ukrywanie smakołyków czy nauka rozróżniania przedmiotów, to także świetne narzędzia do angażowania psa w codzienne aktywności. Warto pamiętać, że pies, który ma zaspokojone potrzeby umysłowe, jest spokojniejszy, bardziej zrelaksowany i mniej skłonny do destrukcyjnych zachowań. Zaniedbywanie regularnych wizyt u weterynarza to kolejny błąd, który może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u psa. Często opiekunowie decydują się na wizytę u weterynarza dopiero wtedy, gdy zauważą widoczne objawy choroby. Jednak wiele schorzeń rozwija się stopniowo, a ich wczesne stadium jest trudne do zauważenia bez profesjonalnej diagnostyki. Problemy zdrowotne, takie jak choroby serca, nerek czy zębów, mogą rozwijać się bezobjawowo przez długi czas, a gdy już staną się widoczne, leczenie jest często bardziej skomplikowane i kosztowne. Jak tego unikać? Regularne wizyty kontrolne u weterynarza są niezbędne, aby monitorować stan zdrowia psa i wykrywać ewentualne problemy na wczesnym etapie. Profilaktyka zdrowotna, w tym szczepienia, odrobaczanie, badania krwi czy kontrola stanu zębów, pozwala zapobiec wielu chorobom i utrzymać psa w dobrej kondycji przez wiele lat. Nawet jeśli pies wydaje się zdrowy, warto co najmniej raz w roku odwiedzać weterynarza na rutynowe badania, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Regularna opieka weterynaryjna to klucz do długiego i zdrowego życia naszego pupila. Nadmierna ochrona psa, choć często wynika z troski i miłości opiekuna, może paradoksalnie ograniczać rozwój zwierzęcia i prowadzić do problemów behawioralnych. Psy, podobnie jak ludzie, muszą uczyć się poprzez doświadczenia, a jeśli są zbyt mocno chronione przed światem, tracą możliwość rozwijania pewności siebie i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Przykładem może być unikanie kontaktu z innymi psami w obawie przed ich zachowaniem. Ograniczanie takich interakcji sprawia, że pies nie rozwija umiejętności społecznych, co w przyszłości może prowadzić do lęków czy nawet agresji. Podobnie jest z niepozwalaniem psu na swobodne eksplorowanie otoczenia. Nadmierna kontrola opiekuna może wywołać frustrację i brak samodzielności u psa. Jak tego unikać? Kluczem jest pozwolenie psu na stopniową samodzielność i zdobywanie nowych doświadczeń w kontrolowany sposób. Zamiast chronić psa przed każdym potencjalnym zagrożeniem, warto pozwolić mu na swobodne badanie otoczenia podczas spacerów, pod warunkiem, że dzieje się to w bezpiecznym miejscu. Ważne jest również, aby pozwolić psu na interakcję z innymi psami, oczywiście w kontrolowanych warunkach, aby uczył się prawidłowych zachowań społecznych. Pozwolenie psu na podejmowanie decyzji w codziennych sytuacjach, takich jak wybór ścieżki spacerowej czy samodzielne rozwiązywanie prostych problemów, wzmacnia jego pewność siebie i pomaga w rozwoju. W ten sposób pies uczy się, jak radzić sobie w świecie, a opiekun buduje silniejszą, bardziej zrównoważoną relację ze swoim pupilem. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku omówiliśmy najczęstsze błędy, które mogą pojawić się w procesie wychowania psa. Zwróciliśmy uwagę na brak konsekwencji w szkoleniu,
Zaniedbanie socjalizacji, nadmierne używanie kar, brak regularnych ćwiczeń i aktywności, niewłaściwe karmienie, zbyt wysokie oczekiwania, nierealizowanie potrzeb psychicznych psa, zaniedbywanie regularnych wizyt u weterynarza oraz nadmierną ochronę psa. Każdy z tych błędów może wpływać na rozwój psa, jego zachowanie i relacje z opiekunem, ale wszystkie są możliwe do skorygowania dzięki świadomej pracy, cierpliwości i konsekwencji. Warto pamiętać, że błędy w wychowaniu psa są czymś normalnym i zdarzają się każdemu. Najważniejsze to uczyć się na nich i wprowadzać zmiany, które poprawią codzienną relację z pupilem. Wprowadzenie konsekwentnych zasad, regularnych aktywności oraz pozytywne podejście do szkolenia pozwolą na zbudowanie silniejszej więzi z psem, opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Zachęcam Was do wprowadzania tych porad w codziennym życiu oraz do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Każdy krok w stronę lepszego zrozumienia swojego psa przynosi wspaniałe efekty, a każda poprawa wpływa na jego zdrowie, zachowanie i ogólne samopoczucie. Razem możemy wychować szczęśliwe, zrównoważone psy. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.